W innych filmach było już o dwóch krościckich szkołach. Obie były z drzewa. Dzisiaj o pierwszej murowanej, czyli o trzeciej krościckiej szkole. Według planu budowy z 1868 roku pierwszą murowaną szkoła w Krościcach miała być wybudowana wzdłuż drogi. Krótko przed rozpoczęciem budowy na początku 1876 zmieniono te plany. Z rewizji projektu z 6 kwietnia 1876 wynikło, że budynek mógł być wybudowany prostopadle do drogi. W środku budynku widzimy klatkę schodową, na parterze pomieszczenia klasowe dla klasy pierwszej, drugiej i piątej. Na piętrze dla klasy trzeciej, czwartej i jedno mieszkanie dla nauczyciela. Nie mamy zdjęcia tej szkoły, ale jakby się tak przyjrzeć zdjęciu szkoły po rozbudowie w 1908, to widać na nich jest te stare wejście do klatki schodowej. Przednią część szkoły, gdzie była klasa piąta i do góry mieszkanie nauczyciela, i tylnią część szkoły z dwoma pomieszczeniami klasowymi na każdym piętrze. Tu, za trzecie okno, kończyła się ta pierwsza murowana szkoła z 1876 roku. Widać to jest po innym kolorze dachówek. A jak ta szkoła mogła w rzeczywistości wyglądać, pomógł mi trochę Photoshop. Murowaną szkoła wybudowano jest za kadencji kierownika Aleksandra Denisza, który krótko po oddaniu nowej szkoły do użytku, po 34 latach nauczania w Krościcach, w wieku 68 lat, poszedł z dnia 30 września 1878 roku na zasłużoną emeryturę. Od 1 października 1878 roku nowy kierownik szkoły został Johann Lakomy. Jak wyglądało nauczanie w XIX-wiecznej szkole, dowiedział ich się w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach. Przede wszystkim uczono się w szkole oczywiście za czasów pruskich języka niemieckiego, rachunków i religii. To były trzy podstawowe przedmioty. Dopiero później wprowadzano przyrodę. Tutaj jest przykład zwierząt, które dzieci poznawały. Oczywiście znały je na polu. Były jeże, krety, myszy, jakieś nietoperze i tak dalej. Te znały dzieci już zwierzęta, ale się o nich uczyły. Natomiast później było delikatne wprowadzanie przyrody. Po naszej lewej stronie mamy tutaj żyrafy, taki plakat stary, gdzie dzieci się dowiadywały, że takie zwierzęta są na świecie, a temu służyła informacja na mapie z początku XX wieku. Nauczyciel mógł pokazać, gdzie te zwierzęta żyją. Także było to połączenie pierwszych dopiero zasad przyrody i geografii. Ale podstawą było przede wszystkim pisanie. Pisanie i czytanie. To był pierwszy tablet. Pierwszy tablet, które dzieci miały do czynienia, pisały na tabliczkach łupkowych rysikiem. Tak wyglądało pismo, z daleka słabo widoczne, bo i oświetlenie też nie najlepsze tutaj było. Lampa naftowa w zimowych miesiącach na pewno to dobrze nie wyglądało. Jednak postęp szedł do przodu i przez lata, o których mówię, oczywiście wszystko było coraz bardziej nowoczesne. Tak jak te ławki i pomieszczenie na atrament z kałamarzem. No i oczywiście piórogęsie. To był pierwszy już postęp, że można było pisać na papierze. Potem stalówka. I takie eksponaty mamy również w gablotach w naszym drugim pomieszczeniu. No i jeszcze tutaj tylko w tej sali warto dodać, że chyba najważniejszym takim miejscem później, które przetrwało przez lata, to jest tablica, tutaj drewniana tablica z kredą. To już bardzo wiele osób, bardzo wiele naszych turystów też o tym pamięta, bo taki miało już lekcję. No i oczywiście kącik higieniczny. Dzieci czasami przychodziły troszkę umorusane, bo paliły rano w piecu, a dopiero później przychodziły tutaj z brudnymi rękami, więc kącik higieniczny. W konewce nauczyciel miał przygotowaną wodę, którą tutaj wlewał, no i przygotowywał oczywiście dla dzieci taką kąpiel rąk. Pod koniec XIX wieku władze pruskie zadbały o wykształcenie większej ilości nauczycieli, co przełożyło się też na poziom nauczania. W Krościcach czwarty nauczyciel pojawił się w roku 1881, piąty w 1890, a w 1898 roku było już 6 nauczycieli. Jako przedmioty nauczania nie dominowały już religia, Biblia i śpiew, ino czytanie, pisanie, ortografia i liczenie. Od 1 stycznia 1900 roku kierownikiem szkoły został jej dotychczasowy drugi nauczyciel August Hiller. Pierwszy problem, z jakim Hiller się musiał uporać, to pękający w szwach budynek szkolny. W 1901 roku liczba uczniów przekroczyła 500. 5 klas dla 500 dzieci już nie wystarczało,
i planowano ostatnie mieszkanie nauczycielskie w budynku też przerobić na klasę. W roku 1906 liczba uczniów wzrosła za 5 lat z 500 do 573 i nie było innego wyjścia jak rozbudowa szkoły, którą zaczęła się wiosną 1908 roku. O tej większej, rozbudowanej szkole opowiemy w innym filmie.